Jeśli w ramach organizacji jedzenia na wynos zabierasz ze sobą głównie wizytówkę do pana kanapki albo piątaka do szkolnego sklepiku, to myślę, że ten film jest dla Ciebie. Zobaczysz w nim pomysły na szybkie, smaczne i świeże dania, które łatwo możesz zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Partnerem odcinka jest marka Fresh Logistics. Smoothie to dobra opcja na przekąskę. Raczej nie na główny posiłek, bo ma za mało kalorii, chociaż to oczywiście zależy od tego, co do niego włożysz. To mogą być same owoce, może miks owoców i warzyw, albo coś z dodatkiem zielonych liści, a jeżeli chcesz, żeby smoothie było bardziej sycące, można dodać płatków owsianych, orzechów albo siemienia lnianego. To wszystko będzie pozytywnie wpływało na Twoje zdrowie, bo taki koktajl jest dobrym patentem na to, żeby upakować w nim jak najwięcej wartościowych składników. Kolejna zaleta smoothie jest taka, że nie musisz kupować jakichś super opakowań na ich transportowanie. Wystarczy, że rozejrzysz się po markecie za jakimiś szklanymi butelkami, albo po sokach, albo po pasacie pomidorowej i one w zupełności wystarczą, dobrze trzymają, nie powinny przeciekać i będą dobrym sposobem na to, żeby zabrać ze sobą smoothie na wynos. Próbowałam Wam tu pokazać, jak przelewam to smoothie do naszej butelki, ale niestety skończyło się to rozlanym smoothie, sprzątaniem stołu i robieniem go ponownie, więc jedynie pokażę, że naprawdę jest to szczelne, dobrze się sprawdza, a jedyne co trzeba zrobić to faktycznie wymieszać przed zjedzeniem, przed wypiciem, bo smoothie się rozwarstwi, ale to nie wpływa na jego ani jakość, ani smak. Do przenoszenia dań głównych na ciepło, dań obiadowych, świetnie sprawdzają się takie termosy na jedzenie. One kosztują od 50 do 100 zł, w zależności od rozmiaru, bardzo dobrze trzymają, a utrzymują ciepło tak od 4 do 6 godzin, w zależności od tego, jaka jest temperatura otoczenia. Sałatki są trochę oklepanym pomysłem na posiłek do pracy czy szkoły, ale ich sława nie jest nieuzasadniona, ponieważ mogą być sycące i zdrowe pod warunkiem, że damy do nich coś więcej niż warzywa. Oczywiście bazą może być jakiś miks sałat, wtedy ten smak jest bardziej wyrazisty niż gdy mamy tylko jeden gatunek sałaty. Ale oprócz warzyw, czy to pomidorków, kukurydzy, co tam sobie lubicie dorzucić, warto, żeby też w sałatce znalazło się źródło białka, bo białko bardzo wydłuża sytość po posiłku. I na przykład takim gotowcem białkowym może być tofu. Można też kupić tofu od razu marynowane i ono wtedy jest bardziej wyraziste w smaku. Tofu to jest dobre źródło białka nie tylko w diecie wegetariańskiej, ale też w tradycyjnej jako zamiennik mięsa. Sytość przedłuży również dodatek nasion albo pestek, u mnie przykładowo słonecznika, ale raczej uważajcie z ilością, bo mimo, że to jest produkt bardzo zdrowy, no to nadal wysokokaloryczny i można trochę z tym przesadzić. Dlatego sypnę trochę oszczędnie, ale jednak na tyle, żeby trochę ten słonecznik było czuć. I dorzucam resztę moich warzyw. Ok. Największym problemem z zabieraniem sałatek na wynos jest przygotowywanie do nich sosów, bo jeżeli wlejemy sos od razu do sałatki, no to będzie takie rozklapciałe i raczej nieapetycznie wyglądające. Ale nie trzeba kupować jednorazowych pojemniczków plastikowych tylko po to, żeby zrobić sobie w nich sos. Wystarczy, że kupicie koncentrat pomidorowy w najmniejszym opakowaniu i to można używać jako wielokrotne naczynie do przechowywania sosu. Wszystkie składniki tego sosu można wlać bezpośrednio do naszego słoiczka, żeby nie trzeba było brudzić dodatkowych naczyń. Zakręcić go dokładnie i przed jedzeniem bezpośrednio wstrząsnąć, polewacie tę sałatkę i wszystko smakuje pysznie i świeżo. Dobrym pomysłem na sycące danie na wynos jest m.in. owsianka. I to jest opcja, którą mogą wykorzystać również weganie, bo na polskim rynku mamy dostępne naprawdę fajne opcje roślinnych jogurtów, nie tylko na mleku sojowym, ale też według mnie smaczniejsze, na przykład na mleczku kokosowym. Polecam Wam spróbować tych jogurtów, one są od polskiego producenta, więc tym bardziej. Jeżeli wybieracie muesli do owsianki, to koniecznie zwracajcie uwagę na skład. To, że etykieta wygląda bardzo zdrowo, nie znaczy jeszcze, że to muesli faktycznie będzie zdrowe. Najbezpieczniej jest samodzielnie przygotować taką mieszankę płatków, bazując na płatkach owsianych i dorzucając do nich ulubionych bakali czy orzechów. A owoce w zasadzie pełna dowolność, możecie kierować się tym, co najbardziej lubicie.
Kwestia owsianki jako dobrego pomysłu na danie na wynos jest niepodważalna, za to podważalna jest kwestia, jak ją transportować. Mamy tutaj pewien spór na planie zdjęciowym między mną a moim mężem, a naszą kością niezgody okazał się ten oto słoik. Akurat ten jest dekoracyjny, bo miałam w nim kiedyś herbatę, ale to mógłby być każdy zwykły słoik i według mnie jest to dobra opcja na transportowanie owsianki, a według mojego męża jest to absurdalna opcja i znacznie lepiej byłoby kupić jakieś porządne, dedykowane temu opakowanie. Dajcie znać w komentarzach, czy słoik może być, czy jednak wolałybyście mieć jakieś specjalne fancy opakowanko. Ja zostaję przy moim słoiku. On będzie dobrym pomysłem na przetransportowanie takiej owsianki, będzie szczelny i uważam, że można przygotować owsiankę również wieczorem, w przeddzień wyjścia do pracy i wtedy jest większa szansa na to, że faktycznie uda Wam się wziąć ten pełnowartościowy posiłek ze sobą, bo wiadomo, rano częściej tego czasu nam brakuje niż nam go zostaje. Na dno słoika zdecydowanie lepiej umieścić jogurt, bo jeżeli byście zalali płatki jogurtem, no to od razu one będą takie rozklapciałe. Szczególnie jeżeli byście zamierzali robić to w przeddzień jedzenia. Powiedzmy, że się udało. Dosypujemy płatki i nie mieszamy tego wszystkiego. One sobie swobodnie będą opadać na dno, chyba że wolicie bardziej miękkie albo wykorzystujecie głównie płatki owsiane górskie, to wtedy można to wszystko wymieszać. A z owocami, no to tylko wyobraźnia i ewentualnie bilans kaloryczny Was ogranicza. Owoce są jak najbardziej zdrowe, powinny być elementem zdrowej diety i nie dawajcie sobie wmówić, że jest inaczej, bo to naprawdę nie ma pokrycia w faktach. No i to wygląda tak pysznie, że ja bym jadła. Dziękuję Fresh Logistics za dostarczenie produktów swoich klientów.